Dzień dobry, witam Was ponownie na moim kanale. Witam Was w drugim filmiku poświęconemu piecowi rakietowemu. Jak widziałeś po miniaturce i po tytule, dotyczy on pieca rakietowego z wężownicą. I jesteśmy tak naprawdę na etapie z pierwszego filmu, gdzie miałem przystąpić do obspawania obudowy. Dlaczego jesteśmy na tym etapie? Ponieważ to jest etap, w którym ja muszę zrobić w tym piecu wężownicę. Oczywiście założenie jest takie, że ta wężownica będzie możliwość dołożenia jej nawet już do zbudowanego pieca i w trakcie filmu wyjaśnię Wam, jak to ma być robione i dlaczego tak chcę i jak to będzie wykonane dokładnie. Natomiast na ten moment jestem przed zamknięciem pieca w obudowę zewnętrzną i na etapie dostosowania obudowy zewnętrznej oraz stworzenia wężownicy. I ja te elementy mam już zrobione i teraz Wam je pokażę. To jest obudowa zewnętrzna. Jej część jest to takie C zagięte z blachy. I to C ma zrobione dwa otwory. Pierwszy to jest ujście komina tu na dole, a drugi to jest przyłącza wody. Tym elementem różni się ten piec od poprzedniego, natomiast w każdym kolejnym piecu, który wykonam, jeśli ktoś będzie chciał, ten otwór będzie już w standardzie i w piecu tradycyjnym bez wężownicy będzie on po prostu zaślepiony i będzie można sobie go odkręcić, a w piecu z wężownicą będzie tu wężownica. I to, co powiedziałem wcześniej, wężownicę będzie można dołożyć do pieca, który już jest, oczywiście tej wersji pieca. Dlaczego? Może nie zawsze chcemy, aby ta wężownica była dopięta do obiegu, a po co ma się ona, że tak powiem, smażyć w tym piecu. Będzie można ją zdemontować, można ją będzie wmontować, wszystko w zależności od potrzeb, tak? Z takiego założenia wyszedłem, znormalizować to w ten sposób, że jeden piec z dwoma rodzajami przyłączy. Wydaje mi się, że to jest dobry kierunek. Więc taka obudowa będzie już w każdym piecu. Nie była ona w pierwszym, bo pierwszy piec, który robiłem, po prostu osoba, która chciała ten piec, nie chciała tego i tyle. Natomiast następny każdy piec już będzie to posiadał. No i kolejna rzecz jaką jest wężownica. Wężownicę stworzyłem z takiego węża Spiro. Stworzyłem do tego taką konstrukcję, wypaliłem taki pierścień z wypustkami, do niego przyspawałem sobie pręty zbrojeniowe. No i zrobiłem takiego ślimaka z rury Spiro. Tutaj dorobiłem taką flanszę przyłączeniową, która właśnie będzie przykręcana od wewnątrz na uszczelkę do tej obudowy. Na śruby mamy dwa wyjścia, wejście i wyjście wody. Dlaczego taka rura? Ekonomia. Ta ilość miedzi, a tu jest 20 metrów bieżących tego przewodu, kosztowałaby prawie 1000 zł. Ten przewód kosztował z przyłączeniami ze wszystkim 350 zł, a wytrzymuje bardzo wysokie ciśnienia, wytrzymuje wysokie temperatury i według producenta nadaje się do takich instalacji. Więc spróbujemy. Poza tym widziałem na YouTubie już filmiki, gdzie takie węże Spiro były używane do robienia tej wężownicy. Ja użyłem pręta zbrojeniowego do robienia tej konstrukcji. W przyszłości myślę, może bardziej robić to z kwasu, natomiast też trzeba liczyć się z tym, że to wszystko generuje koszty. Pewnie lepiej byłoby to zrobić z kwasu, tak samo te mocowania na te druciki. Nie jest to może najszczęśliwsze rozwiązanie w tym momencie. Musiałbym pomyśleć nad czymś innym, ale też z kolei jest to tanie. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Obudowa sama w sobie nie jest aż taka wielka, a to jest gabaryt. I ten gabaryt powoduje, obawiam się, że może powodować zaburzenia cyrkulacji powietrza, które będzie uciekać, tych spalin, które będą wychodzić z komina, więc też nie chciałem stworzyć tu jakichś gigantycznych mocowań, które zaburzałyby przepływ tych spalin, które chcą wyjść z komina. Więc stąd takie rozwiązanie.
Jaka będzie tego trwałość, no to pokaże czas. To jest eksperyment jakiś tam mój. Wiecie, może jakbym posiadał nieograniczony budżet albo dużo większy niż ten, który posiadam, to mógłbym się bawić w eksperymentowanie. Natomiast po mojemu to zda egzamin. To jest całkiem lekkie, nie wiem czy to waży 5 kg, nie? To prawie nic nie waży. No i co ważne, po prostu zakładasz to na ten komin, który jest, podłączasz przyłącza i cała filozofia. Także teraz biorę się za wyspawanie obudowy, to tego nie wiem czy będę Wam pokazywał w tym filmiku, bo tak naprawdę jest to w poprzednim filmiku. Przejdziemy już sobie tak naprawdę do momentu, kiedy wężownica jest włożona do obudowy, komin, cały piec już wyspawany jest i przejdziemy sobie do testu, bo tak naprawdę chyba to jest najważniejsze, bo sama zasada działania pieca, macie ją w poprzednim filmiku, tu macie zdjęcie, jak wygląda miniaturka, możecie sobie obejrzeć, jak zbudowałem ten piec. Tu zajmiemy się samym dołożeniem wężownicy, jakie temperatury ona osiąga, czy w ogóle to ma jakąkolwiek sprawność. Ok, bierzemy się teraz za robotę, to znaczy ja dokończę spawać piec i widzimy się już na teście samej wężownicy. Wiecie co, mieliśmy przejść do testu, ale warto by było najpierw sprawdzić, czy ta wężownica, którą zrobiłem, faktycznie da się tu włożyć, bo ona teraz jest wyjęta, góra jest zamknięta, pucha jest zaspawana, ale wężownicy w środku nie ma. Więc taka szybka przebitka jeszcze, czy faktycznie da radę tą wężownicę teraz do tego pieca dołożyć. A, jeszcze jedno. Ja tu mam niestety trochę nisko i żeby włożyć tą wężownicę, to muszę ten piec niestety położyć. Normalnie to pewnie dałoby się to z góry włożyć, jakby było miejsce, ale u mnie nie ma. Teraz muszę tylko sobie tutaj to dopasować. To trzeba wkręcić kawałek rurki, nakierować i przykręcić gwintami. No i tutaj trzeba nakleić uszczelkę, której zapomniałem nakleić wcześniej. No i wężownica weszła, także zakładam górę i piec jest gotowy do testu wężownicy i czy to w ogóle działa. Także bierzemy się za test. A, no i zakładam najpierw górę. Odwrotnie. Ja tu sobie punkciki zrobiłem i nie zauważyłem. O, i teraz cac. Bierzemy się za test. Ok, zaczynamy test. W piecu jest niepalone, będziemy dopiero rozpalać. W międzyczasie nagrywa się też GoPro, jest ustawiony timelapse 5-sekundowy, gdzie ten podgląd może będzie gdzieś tam pokazany. Jakie są warunki tego testu w ogóle? Posłuchajcie, podstawą tego testu nie jest sprawdzenie wydajności tego pieca, ponieważ to, czy ten piec działa bez wężownicy, macie w filmiku poprzednim. Tu Wam się wyświetla teraz ikona. Natomiast tu sprawdzimy, czy w ogóle działa wężownica w tego rodzaju piecu i jakie wartości uda nam się osiągnąć. Więc nie patrzymy, jaką temperaturę będzie miała pucha. Pewnie będę to pokazywał, mierzył, ale nie na tym się skupiamy. Skupiamy się na
temperaturze wody, jaką uda nam się osiągnąć. I ile czasu będzie trwał ten test. Przygotowałem tyle opału. Tutaj mamy drewno bukowe porąbane na drobniej. To są około 3 takie, wiecie, przerąbane polanka. Jeden okrąglak, taki nieduży, porąbane na drobniej. Puszeczka, taka nieduża, litrowa z peletem, który będę dosypywał, żeby troszeczkę wzmocnić płomień. Oraz wiadro z takimi ścinkami, jakaś płyta, trochę OSB, jakaś płyta meblowa gdzieś tam się trafi. To jest całe paliwo, które przeznaczyłem na ten test. Czy zużyjemy je całe? Nie wiem. Czy wystarczy na podgrzanie wody? Nie wiem. Tak jak pokazuję. Piec jest nierozpalany i zaraz Wam pokażę. Biorę kamerę. Zobaczcie. Tu jest nic nie palone wcześniej. Nic nie jest okopcone, więc wężownica jest świeża. Teraz co do samego układu wodnego. Czekajcie, ustawię kamerę, nic nie rozłączam. Widać mnie, widać. To jest bańka 50 litrów. Nie posiadam tutaj żadnej instalacji takiej CO, żeby móc się wpiąć do obiegu. Więc bańka 50 litrów. Do tej bańki zamontowałem pompkę samochodową 12V. Ona ma przepływ 17,5 litra. Moje zdanie trochę za szybka. Jakie mam obawy co do tego testu? Po pierwsze to, że jest za szybki przepływ tego płynu. Wydaje mi się, że to powinno płynąć wolniej, żeby ten płyn się dłużej ogrzewał w samym piecu. Ale nie mam innej pompki, taką mam, taką zastosujemy. Czego się jeszcze obawiam? Że będzie się to bardzo długo nagrzewać, bo pewnie summa summarum za jakiś czas ta woda osiągnie temperaturę, ale kiedy, ile trzeba będzie zużyć opału, nie wiem. Brak sterowania pompką i włączaniem i wyłączaniem za pomocą temperatury na piecu, czy tam temperatury płynu osiąganej w piecu, wydaje mi się, jest pewnego rodzaju minusem i może by to trzeba było dopracować, ale na to potrzebny jest budżet, żeby, no wiecie, pobudować gniazda, czujniki, sterowanie itp. itd. Zobaczmy, co da ten test. W tym momencie woda w baniaku ma 14,7 stopnia. Ja nie wiem, czy będzie to widać. Czy Wam to gdzieś tu wyostrzy, ja pobujam tym termometrem. Musicie mi zaufać. 14,7, 14,9, 14,6. Tak sobie skacze. Ten termometr jest zanurzony. Woda jest zanurzona tutaj. Tutaj mamy też powrót wody z pieca. Już Wam pokazuję, jak jest podłączony piec. Mamy 2 węże. Czekajcie, muszę sobie złożyć stojak. Tu mamy naszą pompkę. I mamy 2 węże, które są doprowadzone do wejścia i do wyjścia z pieca. No i wężownica. Także nie przeciągam, biorę się za rozpalanie, ten etap zobaczycie, większa część będzie z GoPro, a ja będę się w międzyczasie z kamerą odpalał, żeby pokazać, co się dzieje, jakie są temperatury i będę dorzucał komentarz. Tak jak mówiłem, palimy tak długo, aż albo spalimy całe paliwo, albo woda w baniaku osiągnie 80 stopni. Chociaż nie wiem, czy to nie, 70 stopni. Wtedy będę już wygaszał piec. Ok? 70 stopni w baniaku albo wypalone całe paliwo. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra. Biorę się za rozpalanie. No i dobra, rozpaliłem. Także teraz muszę chwilkę zaczekać, aż się rozpędzi. Tu mam mały problem, bo ten komin mam taki zesztukowany i gdzieś mi jeszcze poddymia. Tu stąd widać, że coś gdzieś cofa się trochę. Ale myślę, że za chwilę, jak cuk się lepszy zrobi, to ten problem zniknie. Albo zacisnę tu zaraz jakąś opaskę. Tym, co kawkę piją, to smacznej kawusi. Test trwa. Co na pewno się dzieje po tych tam 20 paru minutach. Cały czas słyszę, że coś syczy, czyli prawdopodobnie skrapla się woda na tej rurze i ona gdzieś tu kapie. Przez chwilę nawet kapało mi z ujścia komina, ale to nie jest ta woda, bo ona nie ma możliwości dotrzeć, bo tu jest taki próg, musiałoby tyle już nalać wody, a w beczce nie ubyło. To jest kondensat prawdopodobnie, który zaczął się skraplać w momencie, kiedy temperatura w piecu jeszcze nie jest taka, jakbyśmy chcieli, ta prawidłowa, nie?
więc stąd zaczęło mi trochę kapać z komina. Natomiast pompka chodzi już cały czas, ten wąż jest coraz cieplejszy, w baniaku jest już 28 stopni, już dopiero po około 25 minutach. No zobaczymy, co to przyniesie. Na razie tak naprawdę to jedno pełne załadowanie i cały czas się pali. Będę obserwować, będę się włączać. GoPro chodzi cały czas na timelapsie, także to będzie cały czas gdzieś w rogu ekranu pracować, ten drugi rzut z kamery, że tu nic nie jest kombinowane. Zresztą no nie o to chodzi, żebym ja tu coś kombinował, to ma po prostu działać, albo okaże się, że nie działa. Od pieca już gorąco, drzwi mam pootwierane, bo generalnie jest ciepło na dworze dzisiaj, więc ten test taki też nie służy po to, żeby zobaczyć, jak ogrzewa garaż. Dzisiaj testujemy tylko, czy grzeje wodę. No ten wąż już jest cieplutki, on już ma tak 35-40 stopni, myślę, ma, bo no 40 nie, ale 30-35 stopni ma na pewno. Nie? Później będziemy go mierzyć. Na razie działa. Mija nam godzina testu, tak niecała, tam 50 parę minut. Takie parę wniosków, które już mi się nasunęło. Troszeczkę jakby dłużej się piec rozpala. Tak jakby ta wężownica troszeczkę mu jednak zaburza ten cuk. Natomiast rozpalił się. Trwało to może z 5 minut dłużej, ale złapał cuk i się rozpalił. Pompka chodzi cały czas i w tym momencie baniak jest już gorący. Jest gorący, temperatura jest 60, prawie 6 stopni po niecałej godzinie. Z czego musimy przyjąć, że pierwsze 15 minut to piec łapał temperaturę i tu praktycznie w ogóle nie było wzrostu, nie? Także tak to wygląda na ten moment. No za chwilę dobijemy do tych 70 stopni i myślę, że i tak będziemy bić na 80 i dopiero wtedy zacznę chyba wygaszać piec, bo ja nie mam co z tą wodą zrobić. No chyba że zacznę ją podmieniać, wylewać i lać świeżą. To jeszcze zobaczę. 66,2 stopnie teraz. Za chwilę się widzimy znowu. Chwila później, no i mam 70, prawie 1 stopni już, więc według założeń powinienem zakończyć test. Ja Wam teraz pokażę, to wezmę, przyjadę kamerą tutaj, żeby nie było, że coś przemontowuję, nic nie wyłączam i spróbuję Wam pokazać, że tu już jest 71,5 stopnia praktycznie, nie? Widzicie? 71,3 i pół. Także tak to wygląda. A ile opału spaliłem? To już jedziemy kamerą. A opału spaliłem tyle. Troszkę z puszki z peletem. Troszkę tych, a to dosłownie troszkę i tutaj głównie na rozpałkę z tego poszło, ale to naprawdę niedużo. W ciągu godziny piec spalił tyle i nagrzał 60 litrów wody już do 72 stopni. Dobra, wracam na wizję. Dobijam do 80 stopni, potem będę podejmował decyzję, co robię z tym testem dalej. Chciałbym jeszcze troszeczkę wyżarzyć ten piec, bo on jest świeżo pospadany i przed lakierowaniem też fajnie byłoby, żeby te blachy się powypalały. Natomiast baniak jest gorący. 72,5 stopnia, już teraz bardzo szybko ta temperatura rośnie. Patrzyłem, że w ciągu 6-7 minut wzrasta średnio o 5 stopni, nie? Nieźle. Minęła kolejna chwila i na piecu jest 82,5 stopnia, więc test generalnie uważam za zakończony. Ale ja tu niedawno podłożyłem i mam jeszcze cały zasyp paliwa. Teraz zobaczcie sobie na dół, ile paliwa spaliłem, możecie sobie to porównać. Może zrobię dwa zdjęcia z teraz i z początku testu i sobie porównacie, ile paliwa spaliłem przez już Wam mówię, ile ma stoper. Godzina 16. Godzinę 16 trwa test, tyle czasu z rozpaleniem, gdzie 15 minut to piec się rozpędzał, tu jest gorąco.
Woda ma w tym momencie 82,5 stopnia i ja za chwilę Wam dojadę z kamerą, żeby Wam to pokazać. Test uważam za zakończony. 60-litrowa bańka jest gorąca w godzinę 15. Więc możecie sobie to zwielokrotnić, ile opału Wam zużyje, nie wiem, żeby na przykład zagrzać baniak 200 litrów, czy jaki tam posiadacie, tak? Działa. Najważniejsze to jest to fajnie zesterować, jeszcze nad tym może popracuję, jak będzie na to budżet. Na ten moment kończę test, ale dopalam to paliwo, które jest tu w środku, już nic nie będę podkładał i potem Wam pokażę, że nic tego opału nie ruszyłem. Zobaczę, do ilu stopni jeszcze dobije się termometr w czasie tego testu, w czasie dopalania paliwa, które jest już założone. Dla mnie jest rewelacja i to mi otwiera pewien pomysł na przebudowę też i ogrzewania w moim domu, ponieważ ilość paliwa, jaką zużywa ten piec do efektywności, to jest niebo a ziemia w porównaniu do kominka, który posiadam w domu. 83,7, już Wam dojeżdżam kamerą i zobaczycie sobie, ile jest na termometrze. 84,4. Pompka cały czas chodzi. Nic nie kombinowane, piec tu się cały czas pali. Tyle opału. Zużyłem, dosypałem pół baniaczka tego peletu. Tu było tyle i tu było tyle. A tak się wypala piec. Na górze jest w tym momencie 310 stopni, mierzyłem jakąś chwilę temu. Dopala mi się ciągle to paliwo, piec w tle, to paliwko nieruszone, ale zobaczcie temperaturę. Nie wiem, czy będzie widać, 92,3, 92,8. Tu mi już zaczyna parować. Godzina 30 testu, także no grubo, 60 litrów płynu zagotowało mi się już prawie. Dopala się paliwo, myślę, że jeszcze z 10-15 minut i będzie po dopaleniu. Ale generalnie jestem zadowolony najbardziej z tego, że poszło bardzo mało opału na zagotowanie 60 litrów wody. Nawet jakbym zużył tą ilość paliwa do zagrzania, tą, która była przygotowana, czyli 3 polanka i zagotował ten albo dogrzał 240 litrów w zasobniku, to w kominku nie uzyskam raczej tego wyniku. Także jestem na razie zadowolony. Wiecie co? Coś Wam jeszcze pokażę. Nie wiem, czy uda mi się to usłyszeć, ale woda mi się gotuje w baniaku. Zobaczcie, to jest temperatura wody w baniaku. Jeszcze żeby nie było, że oszukuję. Patrzcie, wyjmuję ten termometr. Wyjąłem. Temperatura spada, widzicie? I teraz wrzucam go z powrotem. No chodź. Poszedł. Prawie 93 stopnie. Wyłączę na chwilę pompkę, może będzie słychać, jak się woda zaczyna gotować. Nie słychać tego za bardzo. O, jest. Normalnie bumbluje woda. Zaczyna się gotować. Para idzie. Uruchomię pompkę, bo jeszcze piec chodzi, a nie chcę, żeby mi się... Bumbluje woda z pieca gorąca. Zagotowała się do 100 stopni w wężownicy, bo nie było chwili obiegu. Grubo. Niecałe 2 godziny testu. No i opał, któryś raz pokazuje, że nie ruszony już. Zagotowało się ją. Test skończony.
Jak widzieliście, woda się zagotowała. Niecałe 2 godziny testu tak naprawdę i 94 stopnie było w baniaku. Jak tylko wyłączyłem pompę, automatycznie gotowała się woda w wężownicy. Po zakończeniu dokładania godzinę jeszcze chodziła pompa i cały czas było ponad 94 stopnie. A tak naprawdę to jeszcze 2 godziny musiałem studzić piec, żeby tam zbić do tych 85 stopni, żeby mi się nie zagotowywał wąż w momencie, kiedy wyłączyłem pompę. W tym momencie woda w baniaku ma 67 stopni, a góra pieca, mimo że jest 18:30, jest 3 godziny po teście, ma dalej 40 stopni. Piec jest ciepły. Myślałem, że go dzisiaj pomaluję, ale jest za ciepły. Zresztą jeszcze zobaczę. W piecu się już nie pali, żeby nie było. Drzwiczki są otwarte. Zaraz Wam zrobię jeszcze zbliżenie na ile zeszło opału, ale to się nic nie zmieniło, to w ogóle nie było ruszane. Słuchajcie, ja z testu jestem mega zadowolony. Bym powiedział, że wręcz mnie zdziwił, że aż tak fajnie to zadziałało, że to udało się w ogóle zagotować. No nie sądziłem, że będzie taka sprawność. Fajne jest to, że nie wpłynęło to praktycznie na pracę pieca, no może delikatnie na rozpalanie, że faktycznie ten cuk jest tam troszeczkę może zaburzony, ale to idzie z tym przeżyć. Wydaje mi się, że to nie problem. Na wielki plus ilość spalonego paliwa. Rękę bym sobie chyba dał uciąć w tym momencie, że kominkiem bym tego nie zagrzał przy tak małej ilości opału, jaką zużyłem do tego pieca rakietowego. Ok, kończę to gadanie. Sami ocencie, jak myślicie. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie na temat tego testu, na temat tego pieca. Mi pozostało przyspawać jeszcze rączki na górze. A, jeszcze Wam pokażę, jak wygląda Spiro po wypalaniu. Przyspawać rączki, pomalować piec. No i ten piec jedzie do klienta, który go zamówił po prostu. Kończę. Jeszcze będzie pokazane opał, wężownica i jak piec będzie pomalowany, skończony, takie przebitki, to tam to ostatnia minuta filmu. Także pozdrawiam Was, dziękuję, że jesteście, dziękuję, że oglądacie. Jeżeli trafiliście tutaj i nie subskrybujecie, to zachęcam do subskrypcji, zachęcam do komentowania, naprawdę dajcie znać, co sądzicie na temat tego pieca, jak Wy to widzicie. Zostawcie łapę w górę, ale to, co najbardziej by mnie ucieszyło, to obejrzyjcie ten film cały, bo to całe oglądanie filmów najbardziej buduje kanał. Pozdrawiam Was, trzymajcie się i do następnego. Tu jeszcze raz rzut na ilość opału, jaka zeszła, no i że w piecu się już nie pali. I jeszcze pokażę Wam zaraz, zdejmę tylko górę, jak wygląda Spiro. No i rzut oka na Spiro. Dookoła sobie obejdziemy, druciki się nie poobrywały. Oczernione, ale wszystko cacy. Wziąłem jeszcze pirometr. Zobaczcie, zmierzę tutaj, tylko muszę w czarny trafić. 58 stopni. Jeszcze tyle czasu po wygaszeniu pieca, nie? To trzeba dobrze w czarny trafić, bo to na czarnym najlepiej mierzy. 58, 53. 3 godziny po wygaszeniu pieca.
kończę nagrywanie GoPro. Piec już ma tylko taki lekki żar, ale jeszcze jest ciepły, pompka jeszcze musi chodzić, bo tam jest ciągle 90 stopni, więc jeszcze tak zbiję do 85, żeby włączyć. No i nagram podsumowanie.